Cześć, z tej strony Agent Specjalny. Witaj w moim kolejnym programie. Dziś moim gościem specjalnym, w zasadzie to ja goszczę u gościa specjalnego, jest Dawid Kozioł. Zgadza się. Witaj Dawid. Dawid jest doradcą gospodarczym, tak mogę powiedzieć. I powiem szczerze, że fajną historią mogę Dawida zapowiedzieć i go przedstawić. Pamiętam, że kilkanaście lat temu, kiedy miałem 20 lat, to wielu młodych ludzi wyjeżdżało na zachód, tak? I mnie też pytano: Grzegorz, dlaczego nie jedziesz do Anglii, tam jest praca, dlaczego nie jedziesz do Niemiec, dlaczego nie jedziesz do Szwajcarii? I wtedy pamiętam, że już wtedy miałem w głowie to, że uważałem, że Polacy są tak poukładanym, tak kreatywnym i tak fajnym narodem, przynajmniej od tych młodych, no bo tych młodych znam, że my możemy sobie tą Szwajcarię czy tą Anglię zrobić tutaj. I uważam, że Dawid jest jedną z tych osób, która może właśnie pomóc i właśnie do tego zmierza, że misją Dawida również jest to bogacenie Polaków i Polek i to mi się bardzo spodobało, dlatego uznałem, że warto z tym człowiekiem się spotkać, porozmawiać i zobaczyć, co w tej głowie tam siedzi. Wiesz co, dziękuję Ci za ten komplement. Jeżeli masz takie zdanie o mnie, jak Ty wymówiłeś, także cieszę się z tego, bardzo się z tego cieszę. No, temat bogacenia, który tutaj zapoczątkowałeś i w sumie jest tematem głównym naszego spotkania, jest bardzo szeroki. Ale myślę, że te najciekawsze rzeczy dzisiaj możemy sobie powiedzieć i to powiedzieć tak, żeby wszyscy, którzy teraz właśnie oglądają to nagranie, żeby uzyskali co najwięcej wartościowych informacji z tego naszego spotkania. Okej, mamy trochę czasu, mamy kawę, mamy wodę, mamy nawet brykiet pieniędzy, jakby nam czegoś brakło. To mnie zaskoczyło, bo ja pierwszy raz to widziałem, ale myślę, że się odniesiemy do tego. Do tego jeszcze wrócimy. Okej, no to myślę, że możemy zacząć. Pierwsze pytanie może nie będzie stricte o bogacenie się, ale warto, myślę, w dzisiejszych czasach szczególnych czy ciekawych, jak niektórzy mówią, jesteśmy w takim momencie, kiedy w Stanach odbywają się wybory. Dzisiaj jeszcze nie znamy nowego prezydenta, w tym momencie jak nagrywamy, to jest wszystko, bym powiedział, na żywo, nagrywamy dzisiaj w czwartek, tak? W czwartek. Więc Dawid, powiedz mi, co robić z pieniędzmi dzisiaj, teraz w listopadzie 2020? Wielu Polaków, mnie również, przez mój kanał czy przez media społecznościowe pyta, po prostu wprost pisze: Grzegorz, mam, nie wiem, 30, 50, 200, co z tymi pieniędzmi zrobić? Czy je trzymać na koncie, czy wypłacić je i trzymać w domu bezpieczniej, czy zainwestować, a jeśli tak, to w co? No jest to takie pytanie, które bardzo często się pojawia. Bardzo często się pojawia i coraz częściej się pojawia, a to mi daje taki promyk nadziei. Jeżeli się ludzie zaczynają interesować kwestią tym, co robić z pieniędzmi, to oznacza, że mają coraz więcej pieniędzy. Tak musi być. Ale tylko, że mają więcej, czy po prostu zaczynają się interesować, a wcześniej mieli te pieniądze, ale pozwalali, żeby one leżały na przykład na lokacie? Nie tylko. To jest jakby jeden z elementów. Tak? Innym z elementów jest to, co też chciałem powiedzieć, kwestia, że zaczynają się interesować pieniędzmi. To jest właśnie o czym mówisz, tak? Czyli zaczynają zauważać, że jest jakby intensywność myślenia w kwestii bezpieczeństwa finansowego jest czymś zupełnie innym niż to było rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, a na to ma wpływ, myślę, rok 2020, pandemia, w której aktualnie żyjemy, nowe obostrzenia, które zostały wprowadzone wczoraj przez Pana Premiera. Tak. Jeżeli chodzi o pytanie, które zadałeś, czyli co robić z pieniędzmi, to na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Czyli nie da się powiedzieć w ten sposób: ok, jesteś w stanie zrobić to tak, tak i tak w tym produkcie, albo zrobić kruszce, albo robić akcje, czyli iść na rynek kapitałowy, albo interesować się nieruchomościami, bo wszystko zależne jest od Ciebie. Czyli jakby od posiadacza. Trzeba jakby zastanowić się z punktu posiadania, czyli jakby cofnąć się jeszcze krok do tyłu i popatrzeć na to: ok, jaki jest cel tego działania. Jeżeli nie myślimy o celu, tak też nie będziemy efektywni w działaniu. I to jest, to mi się wydaje, bardzo kluczowe, żeby zrozumieć. Ja bardzo chętnie podczas dzisiejszej naszej rozmowy powiem dokładnie, co ja robię ze środkami finansowymi, które mam, jak efektywnie jakby z nimi zarządzam, co mi się podoba, co mi się nie podoba, o tym możemy dzisiaj całkowicie rozmawiać. Tyle, że chciałem zwrócić uwagę, że dużo bardziej interesujące i bardziej istotne jest to, co jest wcześniej. Czyli kwestia świadomości finansowej. Świadomości. Znaczy, ważną rzecz powiedziałeś, czyli to, że mamy pieniądze, to wcale nie oznacza, że od razu powinniśmy gdzieś je wrzucać bez zastanowienia się, tylko zastanowić się, jaki nasz jest cel. Czy my chcemy te pieniądze szybko pomnożyć, czy chcemy właśnie zwiększyć kapitał na inne inwestycje ewentualnie, na przykład. Czy przekazanie tego kapitału gdzieś, czy wrzucenie do firmy, czy chcemy zabezpieczyć się i mieć, nie wiem, mniejszy procent, mniejszy zwrot z tego, ale pewniejszy z tym, bezpiecznie. Trafnie to ująłeś, a ja dodam do tego jeszcze jedną kwestię, że bardzo popularne jest dzisiaj interesowanie się tematyką pieniędzy w postaci jak najszybszego pomnożenia. Czyli ludzie się interesują bardziej spekulacjami, chociaż nazywają je inwestycjami. Spekulacja jakby polega przede wszystkim na tym, że grasz troszeczkę na taką kwestię, którą nazwałbym na potrzeby tej rozmowy, żeby to było dla każdego zrozumiałe, na zakup-sprzedaż.
Czyli jakby interesuje mnie szybkie uzyskanie wartości zysku, nie patrząc na wartość aktywów, które nabywam i jakby tych wartości, które mogą przyjść w przyszłości. Dam konkretny przykład. Ostatnio kupowałem akcję PKN Orlenu i nastawiałem się nie na to, żeby w ciągu miesiąca, dwóch jakby te akcje uzyskały stopę zwrotu powiedzmy 10-15%, tak, i od razu ich sprzedać, czyli nie patrzę na to jako towar. Spekulant patrzy w tym momencie jako towar na to, co nabywa. Ja patrzę na to, że kupuję część podmiotu. Ja kupuję część spółki. Część firmy po prostu Część firmy i interesują mnie dywidendy, czyli patrzę na to, żeby ona wzrastała. No to jakby ta tematyka, o której teraz mówię, jest bardzo mocno opisana choćby na YouTubie, bo nasze nagranie będzie na YouTubie. Jest dużo więcej osób, które mocno angażują się w taką tematykę i ktokolwiek będzie chciał, to jest w stanie sobie uzyskać informację, czym się różni ta spekulacja od inwestowania. Ale w pytaniu, które zadałeś, warto skupić się właśnie na tej celowości. Celowości tego, co robisz z pieniędzmi i czy masz świadomość, dlaczego to robisz. Bo to jest ważne pytanie. Chcę się odnieść do tego, że jednak tendencja rynkowa, która jest zauważana przeze mnie, choćby co się dzieje na YouTubie, w wywiadach różnych i tak dalej, i zainteresowanie idzie w kierunku jak największej rentowności. Czyli ciekawsze dla wielu ludzi jest to, żeby mieć 20, 30, 40% zysku z kapitału w ciągu roku. Są też mądrzy ludzie, którzy mówią, że to jest nierealne, żeby to jeszcze było bezpieczne przy tym i się z nimi zgadzam, ale to właśnie zainteresowanie idzie w tym kierunku. Ale żeby mówić o tym, żeby efektywnie, długofalowo dojść do takiego poziomu, że będę czuł się bezpiecznie finansowo, że te pieniądze realnie będą zarabiały na mnie, ale zarabiały w taki sposób, że to będzie ciągnęło się aż do końca mych dni. Tak to działanie musi być troszeczkę, mi się wydaje, z innego punktu realizowane. Z punktu bezpieczeństwa. W dzisiejszych czasach nie jest tak bardzo istotne jak bezpieczeństwo. Z tego powodu. Pieniędzy dzisiaj jest więcej na rynku niż możliwości ich wydatkowania. Więcej. Dlatego też wiele osób interesuje się inwestowaniem i mówi o inwestowaniu. Na YouTubie, w wielu jakby książkach można jakby uzyskać informacje, co robić ze środkami. Ale ja uważam, że w pierwszym rzędzie, jeżeli ja rozmawiam na przykład z moim klientem albo jakby z moimi współpracownikami, to mówię o ideologii bogacenia się, która charakteryzuje się nie tym, co robimy z pieniędzmi, ale również w niej jest zawarte to, co z pieniędzmi powinniśmy robić. Powiem tylko tym osobom, które zaczęły dopiero słuchać wywiady tego typu, po pierwszym pytaniu, po pierwszej odpowiedzi w zasadzie Dawida, jeśli nie nadążacie, bo Dawid jest mega inteligentny i po prostu te odpowiedzi czasami... Bardzo. Możecie sobie na YouTubie, jest taki przycisk, jak dobrze pamiętam, w prawym górnym rogu, tam są takie 3 kropeczki, więc możecie zmniejszyć szybkość nagrania, żeby to wszystko zrozumieć i nadążyć nad Dawidem, jeśli oczywiście oglądacie, bo wiadomo, ja na żywo muszę to wszystko przetwarzać. Jasne. Ja powiem, z czego to może wynikać, dlatego że jakby na co dzień zajmuję się przede wszystkim komunikacją szkoleniową, albo też komunikacją tego typu, ale nie w sposób wywiadu, ale w sposób z klientem. To też jakby jestem w stanie odczuć po spotkaniu, czy ktoś jakby uzyskał te informacje, które dla Ciebie to jest naturalne środowisko, tak? Nie tylko inwestowanie, ale rozmowa, edukacja, w ogóle świadomość. rozmowa. Zwróciłem uwagę podczas tej pierwszej odpowiedzi, że tak jakby nie sam jakby cel, czyli ten zwrot inwestycji jest ważny, tylko ten krok wcześniej. Świadomość w ogóle, dlaczego chcesz to robić, gdzie chcesz zrobić, żebyś rozumiał jakby to miejsce, gdzie ty kapitał lokujesz, a nie tylko pójść tam, bo inni idą. Że tylko chciwość zysku i tak jakby strach przed utratą pieniędzy, no bo to są w zasadzie 2 główne czynniki. Chciwość, chcę mieć więcej i strach, że boję się, że stracę, bo wszyscy w telewizji mówią, że inflacja, że jest źle, będzie gorzej. Tak. I myślę, że dodałbym do tego jeszcze jeden aspekt, ale postaram się jeszcze mówić wolniej, jakby oczywiście. Dodałbym jeden aspekt. Wielu ludzi mówi o oszczędzaniu i inwestowaniu, ja mówię o bogaceniu się. Myślę, że warto byłoby rozróżnić te pojęcia. Inwestowanie i spekulacje przed chwilą omówiliśmy, dużo materiału na ten temat jest w sieci. Powiedzmy o tym, czym jest oszczędzanie i czym jest bogacenie się. Oszczędzanie brzmi trochę jak tak nie do końca bym powiedział pozytywnie. Bogacenie to się kojarzy dobrze, oszczędzanie to jakbyśmy biedowali trochę. Myślę, że może taki pejoratywny wydźwięk z tego być jak najbardziej, tyle że wspominam o tym oszczędzaniu ze względu na to, że wielu osób o tym mówi. Polacy ogólnie oszczędzają. Tak. Jeżeli byś zbadał statystyki, to Polacy coraz więcej mają oszczędności. I tak to jest, po prostu tak to jest i Polacy oszczędzają, tylko najczęściej te oszczędności to są tak zwane odroczone konsumpcje. Znaczy, że oszczędzamy na coś konkretnego lub nawet nie na konkretnego, ale jak już zbieramy jakieś środki, znajdujemy powód ich wydatkowania. Lub mamy te środki, zaczynamy interesować się właśnie inwestowaniem, komuś zaufamy w formie słuchania czegoś na YouTubie, w formie czytania jakiejś książki, w formie może własnych doświadczeń
realizujemy jakieś działanie, nazwijmy to inwestycyjne, no i najczęściej takie działanie kończy się tym, że to jest taka dawka kapitału dla rekinów inwestycyjnych. Najczęściej. Potem mamy taką sytuację, że jednak wiele osób, jeżeli straci początkowo jakieś środki, no niestety zamyka się w sobie, ponieważ jak straciło pierwszy raz, drugi raz i tak dalej, a zaczęło swoją przygodę, tak wtedy już myśli o tym, żeby już do tego nie wchodzić, bo się nie da. To nie jest o tym, że się nie da i myślę, że możemy o tym tutaj dzisiaj porozmawiać, ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Czyli oszczędzanie jest to proces, który ma doprowadzić nas do zbudowania oszczędności. A bogacenie się jest to bardziej rozbudowana kwestia, która polega na kilku czynnikach i teraz o nich powiem. W pierwszym rzędzie warto powiedzieć, że w bogaceniu się jednym z elementów działania jest również oszczędzanie. Jednym z nich, oczywiście, że tak. Ale na przykład dla mnie dużo istotniejszym jest kwestia dbania o aktywo, o dobro, które jest najważniejsze. Każdy z nas ma podobną ilość tego aktywa, ale mało kto sobie zdaje sprawę, że to aktywo jest tak istotne i że je w ogóle mamy. A nim jest czas. Czas jest najważniejszym aktywem według mnie, którym my dysponujemy. Jeżeli można powiedzieć o czasie, to czas jest walutą, której my sami nadajemy wartość. To inaczej nie jest. I teraz w bogaceniu się właśnie patrzeć również należy z punktu efektywności czasu. I teraz to wytłumaczę w taki sposób, że to będzie bardzo dobrze zrozumiałe. Wyobraźmy sobie sytuację, że pracujesz na etacie, zarabiasz 3000 zł miesięcznie, dajesz do tego 160 godzin. No i jeżeli działasz tak jak większość ludzi, czyli na przykład zarabiając 3000 miesięcznie, oszczędzasz sobie 300 zł miesięcznie, uzbierałeś w ciągu roku 3600, ale to też oznacza, że 2700 co miesiąc konsumowałeś. Tak. Te 3600 zł albo decydujesz się, żeby właśnie w odroczonym terminie gdzieś skonsumować, albo decydujesz się podjąć jakąś próbę inwestycyjną na podstawie jakiejś właśnie inspiracji, którą uzyskałeś może z sieci. Jeżeli polegniesz w tej inspiracji, tak prawdopodobnie już to będzie ostatnia rzecz, którą wykonałeś z inwestycjami. To jest bardzo, taka tendencja jest taka na rynku, tak ja ją przynajmniej widzę. I teraz to funkcjonowanie w tej realizacji tego przykładu, o którym powiedziałem, mówi o tym, że Ty chcesz działać, ale jednak nie masz do tego podstaw świadomości finansowej, jeżeli byłbyś w tym przykładzie. I teraz dążę do tego, że ten człowiek, który to robi 5, 10, 15 lat, w pewien sposób można powiedzieć, że właśnie marnuje swój czas. Dlaczego? Marnuje swój czas siedząc na etacie? Nie, absolutnie nie o to mi chodzi, bo jeżeli miałby obok siebie, jako ten powiedzmy minister finansów, powiedzmy, że on jest ministrem finansów w swojej rodzinie, miałby obok siebie premiera, który byłby mu w stanie doradzić w tej kwestii, oczywiście to jest tak kolokwialnie mówione, w jego gospodarstwie domowym, jak on ma się zachowywać, albo zbudowana byłaby ta świadomość u niego w głowie, jak on ma funkcjonować w tym, że jednak nauka jest też istotna, albo informacje pozyskiwane od innych osób można wykorzystywać i być bardziej otwarty na rozmowę o tym, tak mógłby być taki efekt, że po jakimś czasie, powiedzmy po 10 latach, jego kapitał, który on by uzbierał, inwestowałby go racjonalnie, w jakiś sposób bezpieczny, mógłby mu przynosić miesięcznie przypływ w postaci, powiedzmy, dla uproszczenia 300 zł miesięcznie. A 300 zł miesięcznie, jeżeli dalej by zarabiał 3000 miesięcznie, to nie jest tylko 10% jego wynagrodzenia więcej, ale to jest jego 16 godzin miesięcznie. To jest 16 godzin jego pracy miesięcznej. Czyli mówimy o tym, że on w tym sposób działaniu nie tylko gromadzi nowe pieniądze do gospodarstwa domowego, ale on przede wszystkim gromadzi nowy czas. Kupił czas jakby. Dokładnie tak. I w intencji, i w działaniu, w idei, bogaceniu się, ten czas jest właśnie kluczowy. Pokazałem to na najprostszym przykładzie, jakie mogę teraz tutaj dać. Czyli albo realizujemy takie działania z finansami, które są, powiedzmy, no powiem to wprost, nie do końca przemyślane i przychodzi nam efekt, że tego czasu nie zgromadziliśmy, nie zaoszczędziliśmy, to niestety nie działamy moim zdaniem efektywnie. Ale z drugiej strony, jeżeli działamy odwrotnie do tego, czyli pracujemy nad tym, żeby kiedykolwiek, nie tylko my pracujemy na pieniądze, ale pieniądze pracowały na nas, ale żeby to nie było tu i teraz, na jak najszybszy zysk, ale żeby to było długofalowe, a żeby dojść do tego punktu, tak wtedy nie tylko gromadzisz pieniądze, oszczędzasz jakkolwiek środki finansowe, dokończę to w ten sposób, a tak naprawdę gromadzisz sobie swój nowy czas, który możesz wydać na cokolwiek. I tu w bogaceniu się ten czas jest bardzo kluczowy. Drugą sprawą, która odróżnia kwestię oszczędności tego pojęcia do bogacenia się, jest kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo rozumiane w 3 podstawowych aspektach. Ujęcie całkowite, ujęcie teraźniejsze i ujęcie przyszłości. Wytłumaczę to. Rozmawiam z moimi klientami nie tylko w kwestii finansów, ale zdarzeń ich życia, które będą miały wpływ pośrednio na ich finanse. To jest zdarzeń przyszłości.
Darzeń tu i teraz, czyli w bezpieczeństwie teraźniejszym i zdarzeń ewentualnej przyszłości, które mówią o bezpieczeństwie przyszłości. O których co, nie myślą dzisiaj, a chodzi o to, że... Chodzi o perspektywę. Na przykład jakichś takich zdarzeń w przyszłości? Bardzo prosto, rozdzielność majątkowa. Rozdzielność majątkowa jest czymś takim, co ja sam mając małżonkę mam rozdzielność majątkową. Kiedyś, może do dzisiaj u niektórych ludzi, sama rozdzielność majątkowa kojarzona jest z brakiem zaufania wobec małżeństwa. To nie, ja tego tak nie odbieram. Ja to odbieram w ten sposób, że jak prowadzę działalność gospodarczą, prowadzę biznes, mogę mieć sytuację w swoim życiu taką, że jednak mogę mieć jakiś problem finansowy. Czyli bardziej mowa o odpowiedzialności. O odpowiedzialności, dokładnie tak. I mnie interesuje, żeby ta odpowiedzialność nie poszła również na moją drugą część rodziny, czy na żonę. Na przykład. Ale ja nawet już nie myślę tylko w kontekście moim, tylko daję ten przykład, tylko jak rozmawiam z klientem, zwrócę na to uwagę. I to jest bezpieczeństwo w ujęciu całkowitym i odnosi się bardzo mocno do świadomości finansowej. Innym aspektem jest bezpieczeństwo teraźniejszości. Jeżeli mam na przykład 3-miesięczne swoje wydatki, czy 5-miesięczne swoje wydatki, powiedzmy, że to jest 20 000 złotych, mam na moim koncie, ja nie powinienem myśleć o inwestycjach, o zamrażaniu pieniędzy. Szczególnie w dobie COVID-u. A co powinien robić? Powinien dopiero myśleć o budowaniu kapitału, no bo to co mówisz, czyli 3-miesięczne środki na koncie na wydatki, załóżmy, że ktoś wydaje te 7 plus minus miesięcznie, to ma 20 na koncie. Czyli w zasadzie ma minimum, żeby w ogóle czuć się jakkolwiek bezpiecznie w podstawowym rozumieniu tego słowa. Czyli Oczywiście. jego pierwsze działanie powinno polegać na tym, żeby co? Żeby zbudować poduszkę finansową na najbliższe na przykład pół roku, tak? Niekoniecznie. 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 Właśnie chciałbym mocno wytłumaczyć, że i dam konkretny przykład może do tego. No jasne. Jeżeli pójdziesz do lekarza i boli Cię noga, okay? I ta noga Cię boli powiedzmy w okolicy kolana. A dzisiaj nie pójdę do teleporada, tylko... Teraz tylko teleporada, tak. Ale powiedzmy, że mógłbyś jednak pójść, nie? Jak zapłacisz prywatnie, jesteś w stanie to zrobić. Uwierz mi, że tak jest. I teraz poszedłbyś do tego lekarza, pokazałbyś mu tą nogę. Tak ten lekarz, jeżeli by Ci z automatu, nawet nie dotykając, jakby nie badając Ciebie, nie badając Twojej historii medycznej, powiedziałby Ci, że masz iść zrobić to i to, masować, smarować, rehabilitację i tak dalej, tak wydałby Ci się profesjonalny, wydałby Ci się wiarygodny? Mi nie. No właśnie. Mi nie. Dlatego bardzo podobnie jest z kwestiami medycznymi w kontekście badania, tak samo jak w kwestii finansów. Nie da się powiedzieć, że dla każdej osoby kluczową kwestią w pierwszym rzędzie jest na przykład zbudowanie rezerwy finansowej. Dam przykład, żeby to wyjaśnić już na mocnym takim zdarzeniu. Wyobraź sobie, że masz zobowiązania na poziomie 20 000 złotych, które są oprocentowane, dzisiaj maksymalne oprocentowanie jest 7,2%. Okay. A z drugiej strony masz zero oszczędności, ale możesz teraz, bo dostałeś podwyżkę 1000 zł miesięcznie, możesz coś z tym robić. To teraz, według tego, co zapytałeś mnie, to teoretycznie można byłoby powiedzieć, że każdy z Państwa ma taką powiedzmy sytuację, powinien teraz budować poduszkę finansową, ten 1000 zł miesięcznie odkładać, a te zobowiązanie spłacać powoli. I to jest jakaś metoda. Kwestia, czy to jest metoda dobra dla Ciebie. Być może dla Ciebie metoda lepsza będzie taka, żeby 500 zł gromadzić jako rezerwę, a drugie 500 zrobić na płatę tego kredytu. Więc jakby kwestia efektywności tego działania nie jest jednoznaczna. Czy nie ma uniwersalnego rozwiązania, tak, które jest dobre dla Ciebie, dla mnie? Ma. Czyli tak jak tutaj siedzimy, jesteśmy facetami w podobnym wieku, nie będziemy patrzeć na PESEL, ale mniej więcej w podobnym. Jasne. I teraz tak samo jakbyśmy prześwietlili Twoje finanse, kredyty, inwestycje i historię, to co powiedziałeś, czyli do tyłu. Nie posiadam dzisiaj kredytów. Tak, ale poszlibyśmy do przodu. Druga rzecz, sprawdzilibyśmy, bo mówisz rozdzielność, czyli masz małżonkę. W mojej sytuacji jest zupełnie inaczej, tak? Ja nie mam małżonki, więc nie mam rozdzielności i tak dalej, i tak dalej. Mam inną historię biznesową. Więc inne zdarzenia. Więc inne rozwiązanie jest dla mnie, inne dla Ciebie. Nie ma uniwersalnego. Tak, nie ma. I jakby kończąc ten wątek, więc w bogaceniu się jednym z elementów jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo teraźniejszości, bezpieczeństwo przyszłości i bezpieczeństwo w ujęciu całkowitym. Wytłumaczyłem bezpieczeństwo w całkowitym, choćby ta rozdzielność majątkowa, patrzeć z perspektywy na całą sytuację, jak to ktoś ma. Teraźniejsze właśnie kwestie, to jest jak teraz rozmawialiśmy trochę o tej rezerwie finansowej. Inną sprawą jest to, że dzisiaj mamy sytuację, że niektóre zawody mają, czy branże mają inny poziom zagrożenia spadku dochodu. A z drugiej strony znów wzrost. Inne idą do góry, tak. Dokładnie tak, więc to jest bezpieczeństwo teraźniejszości. A bezpieczeństwo przyszłości to jest to, co Ty będziesz miał za 5, 10, 15 lat. Ale często ludzie nie myślą. Ale mam ważne pytanie właśnie w kwestii tego, o czym my mówimy. W zasadzie przeskakuję dalej, bo mówisz o tym, że nie da się tego tak dokładnie, wiesz, po prostu dajemy rozwiązanie i ono jest dobre dla wszystkich na tej sali, tak, w tym budynku czy na tej ulicy. Nie ma. No to oznacza to, przynajmniej tak ja to rozumiem, że jeśli ja bym usiadł ze swoimi finansami i chciałbym je układać tak, jak układam swoją firmę codziennie, tak? Siedzę nad strategiami, nad procedurami, nad wszystkim, co działa. Liczę ten biznes, czy mi się to opłaca, co mi się bardziej opłaca. I tak samo powinienem usiąść nad swoimi finansami. Oznacza to, tak rozumiem, że powinienem usiąść z osobą, która
ma doświadczenie w tym, która wie, jak to przeanalizować lub z osobami i powinienem trochę zaufać komuś, ale idę krok dalej. W Polsce przecież, przynajmniej tak to wygląda i takie ja mam zdanie, chyba wielu, że taki PR związany z tym, że my komuś oddajemy jakby swoje finanse, czyli taki doradca finansowy, ktoś, kto nam doradzi, to ma bardzo czarny PR, tak przynajmniej było do tej pory. No Jest dalej. I druga rzecz, w Polsce w ogóle jakby nie ma historii tego, że ktoś jakby nam pomaga. Przecież jak nas, to co powiedzieć, boli nas noga, idziemy do lekarza. Zepsuła nam się skrzynia w samochodzie, to idziemy do mechanika. Jak mamy problemy w finansach, to co robimy właśnie? To do nikogo nie idziemy najczęściej, tylko gdzie szukamy pomocy, kto nam doradza. Jasne. Czy internet, czy sąsiadka, czy jakiś teść. No i te problemy często są jeszcze chyba większe. Jak byś się do tego odniósł, powiedz? Powiem Ci, że dotknąłeś bardzo ważnego tematu. Bardzo ważnego tematu, ale i też wielu wątków tego tematu. Jest dużo, jednocześnie. ale chciałbym się mniej więcej ja skupić na odpowiem. na tym właśnie PR-ze, z czego on wynika, czy właśnie ze strachu, czy z tego, że w ogóle z domu nie wynosimy tego, że o pieniądzach się rozmawia. No bo sam wiesz, zapytaj kolegę obok, czy koleżankę, ile ona zarabia. Wprost, nie? W oczy. No to ludzie uciekają od tego pytania, ile zarabiam, nie? Tak, jest pewnego rodzaju tematem tabu w Polsce kwestia finansów. Dużo łatwiej jest powiedzieć komuś, że mam jakieś dolegliwości zdrowotne, nawet w szczegółach. Tak. Nawet czasami są to szczegóły, których niechętnie się słucha, bym Tak, powiedział, tak, ludzie mówią- niż komunikacji o finansach. Jest tego typu sytuacja i tych powodów jest moim zdaniem kilka. Moglibyśmy to iść do szczegółów, ale powiem o najważniejszych dwóch. Jednym z nich jest brak otwartości. Brak otwartości. Ale nas jako narodu? Ja to czułam jako brak otwartości. Dokładnie tak. Może to słowo jest mocne, którego tutaj użyłem jednak, ale jak spotykam się z różnymi ludźmi, to widzę jedną rzecz. Widzę jedną rzecz. Każdy z nich ma potrzebę posiadania takiej osoby. Każdy. Posiadania... Osoby, która będzie, powiedzmy, planerem finansowym. Czyli takiego ministra finansów, jak ładnie powiedziałeś. Premiera. Premier. On jest ministrem w swojej On rodzinie. jest ministrem w domu, a premier jest... Powiedzmy premiera, nie? W jakiś sposób. Premier nam się nie do końca dobrze kojarzy, Tak, ale załóżmy, że użyłem takiego że będziemy sformułowania. trochę zwiększać. Będziemy Tak, trochę. użyłem takiego sformułowania, spodobało mi się wczoraj po prostu Jest dlatego. okej. Bardziej chodzi mi, to może wyjaśnijmy to do końca, planera finansowego, osobę, która jest w stanie konsultować się jakby w Twoich potrzebach i dzisiejszych, i długofalowych z różnych punktów w kwestii bogacenia się i podpowiadać Ci, co bym zrobił na Twoim miejscu. Dobra. W tym kontekście bym powiedział. I teraz, co chcę powiedzieć? W Polsce w kwestii takiego doradztwa, bo to jest jednak jakiś poziom doradztwa, jest tak zwany ukryty popyt. Co masz na myśli? Że wszyscy potrzebują, ale mało kto wie. Tak to jest ukryty popyt. To znaczy, zauważ, finanse dotyczą każdego z nas. Każdy z Państwa, jak widzów aktualnie, każdy z Państwa dysponuje środkami finansowymi, jeżeli Państwo mają do czynienia z naszą cywilizacją. Nie ma innej możliwości. No tak jest skonstruowany świat, trzeba być. Tak to jest skonstruowane. Trzeba sobie uświadomić, że jakiejkolwiek branży nie jesteś, tak w końcu spotykasz się w kwestią finansów. Nie ma innej możliwości. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nie tylko spotykasz się, ale jesteś uczestnikiem tego rynku. Mało osób nie ma konta bankowego. Mało kto nie ma samochodu, kto ma samochód, nie ma ubezpieczenia tego samochodu. Każdy dotyka rynku finansowego. To jest drugi aspekt, który warto powiedzieć. A trzeci aspekt, u mnie w domu, nie wiem jak u Ciebie, ale przynajmniej jak mam świadomość, że w Polsce mało się rozmawia o finansach i rozmawiało o finansach, ponieważ nie było elementarnej edukacji. I nie mówię tylko o edukacji idącej od góry, ale nawet od dołu, związanej z rodziną. Ale dlaczego? Dlatego, że zapominamy o tym, szczególnie jako my, młode osoby, ale w pewien sposób dalej, w różnych aspektach odczuwamy i będziemy jeszcze odczuwali kilka pokoleń konsekwencje systemu, który skończył się w 1989 roku. I to musimy mieć świadomość tego. Nasi rodzice, nasi dziadkowie jednak żyli zupełnie w innym modelu funkcjonowania. I te wartości, te informacje, które oni uzyskiwali, w jakiś sposób przekazywali nam, ale tam nie było tematu efektywności finansowej, tam nie było tematu bogacenia się. W Stanach Zjednoczonych, do tego przykładu, jest to zupełnie inne. Tak, w Stanach przecież każda rodzina ma chyba lekarza, prawnika, albo przynajmniej kogoś, kto jakby opiekuje się daną rodziną. Ja to z filmów najczęściej gdzieś tam kojarzę, czyli lekarz, prawnik i taki doradca. Tak byśmy to finansów. przetłumaczyli, a jest to taki opiekun domu, powiedzmy, opiekun domu. Ale tam to jest normalne. Wiadomo, że porównując Stany do Polski, no to trochę W wielu aspektach inny jeszcze świat. musimy pracować nad tym oczywiście. Ale myślisz, że to jest dobry wzór, żebyśmy kierowali W wielu się... aspektach jest to bardzo dobry wzór, ale właśnie tym aspektem otwartości, o której mówiłem, dotyczyło tego pytania, czemu to w Polsce jest na takim poziomie i ten PR, o którym wspomniałeś, to jest kwestia mentalności. Zauważ, że w ogóle Europejczycy dążą do tego i w edukacji tak to było i jest wykreowane, żeby uśredniać. W Stanach Zjednoczonych i Ty możesz zostać prezydentem.
To jest zupełnie inna mentalność. Czyli Ty zadbaj o siebie w jakiś sposób. Ja już nie chcę teraz oceniać z punktu politycznego i tak dalej, co się dzieje za ostatnie 10-15 lat w Stanach, bo to jakby jest zupełnie inny punkt, ale jednak oni dalej mają te konsekwencje lat wcześniejszych. Kwestii tej otwartości, mentalności, więc pytając mnie, dlaczego mało się o tym myśli i dlaczego zostawia to się u siebie, jest kwestia naszej historii, bo to jest bardzo ważne, ale z drugiej strony właśnie kwestia otwartości, która się zmienia. My, młodzi ludzie, Ale właśnie początkujemy tą zmianę. Ty jesteś jakby pionierem, znaczy Ty jako Ty, z Tobą dzisiaj rozmawiam, na pewno takich osób jest w Polsce więcej i to mnie cieszy. Jeśli są, to napiszcie, mówcie o nich, dawajcie linki, kontakty, niech jak najwięcej osób się dowiaduje o takich osobach i takiej firmie, Jasne. jaką reprezentuje i w jakiej pracuje Dawid. I to, co powiedziałem na samym początku, myślę, że warto o tym wspomnieć, czyli misją Twoją jest bogacenie się Polaków i Polek. Oczywiście. To brzmi bardzo dobrze. I dlaczego może jeszcze, Dawid, pójdźmy w tym kierunku. Dlaczego bogaty Polak, bogata Polka, dlaczego my chcemy, żebyś Ty, widzu, był bogaty? Komu to zrobi jakby dobrze? Czyli jak Ty, widzu, będziesz bogaty, to w konsekwencji co się wydarzy? Jak nasz widz będzie miał, nie wiem, załóżmy tylko 10 000 złotych miesięcznie, spokojne, na wydatki. Czyli można powiedzieć, że już jest bogaty. Jasne. Znów mamy parę wątków. I powiem to, co zrozumiałem, że najważniejsze byłoby teraz przekazać. Moją ideą jest bogacenie się, a nie to, że Polacy byli bogaci w rozumieniu być w bogactwie. Chcę to wytłumaczyć. Czyli niekoniecznie w portfelu, ale bardziej w głowie? W pierwszym rzędzie w głowie, ale to również ma przełożenie na portfel. Dam konkretny przykład. Gdybyś mi powiedział, kto jest bogaty, tak byś określił tą osobę? W moim mniemaniu? Tak, o właśnie. Czyli już nie musisz odpowiadać. To ja... W Twoim mniemaniu. Dla Ciebie to będzie ktoś zupełnie inny, a dla naszego tutaj widza będzie ktoś zupełnie inny. Tak. Być bogatym. Ale jest jednoznacznie powiedziane, kim jest osoba bogacąca się. Więc moją ideą jest to, żeby Polacy się bogacili. W tym rozumieniu. I to nie tylko w punkcie finansowym, ale również mentalnym, również umysłowym, również duchowym. Ale wszystko ma związek ze świadomością finansową, więc jakby dla mnie tym konkretną rzeczą jest to, że ludzie się bogacą. A bogacenie ja rozumiem w ten sposób, że efektywnie dbają o swoje bezpieczeństwo, dbają o swój czas, o którym mówiłem wcześniej, tak? Ale również o środki finansowe, bo one są niezbędne do tego, żeby w normalny sposób funkcjonować. I to jest dla mnie tutaj kluczowa sprawa, którą chciałbym to jako punkt ważny zaznaczyć. Ja czuję, że my jesteśmy takimi prekursorami idei bogacenia się w Polsce. Tak to czuję. Dla mnie bardzo ważne jest i chciałbym dożyć tych dni, nie wiem ile to pokoleń jeszcze zajmie, ale chciałbym dożyć tych dni, że jak kiedyś, powiedzmy, Ty, Twój syn wyjedziecie do Paryża, a tam będzie rozmowa w kawiarni, a ktoś zapyta, a jaki jest taki naród w Europie, który bogaci się najefektywniej i dba o swoje bezpieczeństwo? Tak chciałbym, żeby tam naturalną odpowiedzią była Polska. I Polacy w tym rozumieniu narodu. Fajna wizja. To by było dla mnie najciekawsze. I powiem Ci więcej, że Polska może to zrobić. No to w takim razie zapytam trochę przewrotnie. Dawid, to co widzimy dzisiaj w Polsce, ogólnie to co się dzieje, tak? Politycznie, gospodarczo, bo wizja jest świetna, ale jak Ty to widzisz? Czy Ty planujesz, no bo Ty możesz być wizjonerem, tak jakby twórcą tej całej jakby fali, tsunami finansowego, które po prostu musi przejść przez Polskę, żeby to się wszystko udało, zmienić mentalnie i to troszkę potrwa, mówisz, że to może potrwać nawet 20 lat albo więcej, ale jak Ty to widzisz tak realnie, bo widzisz, już masz trochę lat i też widzisz, jak się Polska zmieniała gospodarczo, finansowo, decyzyjnie, że mimo, że idziemy do przodu, to niektórym się wydaje, że jednak mamy ten ręczny hamulec zaciągnięty i ktoś nam nie pozwala się ruszyć. Czy Ty planujesz, tak szczerze, zostać i żyć w Polsce i robić tu biznesy zawsze? Czy Jasne. masz jakiś właśnie wentyl bezpieczeństwa? Nie mam. Ja nie mam planu B. Tak jak Arnold Schwarzenegger. Dobra. No. Arnold Schwarzenegger w swoim wystąpieniu, dla mnie też to jest osoba, która moim zdaniem osiągnęła wiele szczytów na wielu płaszczyznach. Jeden z swoich wystąpień, oprócz tego, że powiedział, że uwielbia wodę, ja też uwielbiam wodę, tak powiedział również, że jeżeli chcesz być najlepszy w tym, co robisz, tak nie możesz mieć planu B. Cokolwiek nie robisz, nie możesz mieć planu B, bo wtedy Twoje myśli idą w kierunku planu B, a nie w planu A. Oczywiście, że interesuje mnie tylko i wyłącznie pozostanie w Polsce, ale chcę podróżować, chcę zwiedzać świat i inspirować się. Inspirować się jak najbardziej. Mnie interesuje budowanie biznesu w Polsce i to powiem Ci, biznesu, który buduję, opartego w pewien sposób na handlu. Handel jest komunikacją, ale którego efektem realnie klient nie konsumuje. A to mnie bardzo interesuje.
Pytałeś jeszcze przed chwilą i do tego chcę się odnieść. Dlaczego, jak to widzę w Polsce i tak dalej, plus jeszcze dlaczego odgórnie nie ma tej edukacji. Te dwa pytania moim zdaniem są istotne i bardzo chętnie na nie odpowiem. Aktualna sytuacja, i jak się mówi aktualna sytuacja, mówi się o pandemii, mówi się o tak zwanym kryzysie. Przypomnę, kryzys jest pojęciem psychologicznym. Czy bardziej też o zamknięciu niektórych części gospodarki, gdzie... Czyli efektem będzie recesja gospodarcza jak najbardziej. Chcę powiedzieć, w historii świata kryzysów było wiele. Po nocy nastaje dzień. Tak prosto mówiąc, już bardzo prosto. To znaczy, że jakby my teraz możemy troszeczkę inaczej do tego podchodzić, bo jeszcze z taką sytuacją tego typu w nowych kartach historii, tak to nazywam, nie mieliśmy do czynienia. Nie mieliśmy. Były pandemie oczywiście na świecie, które dziesiątkowały świat. Tak. To można sprawdzić. Okay? Ale w nowym świecie nie było takiego funkcjonowania, przynajmniej w nowej polityce. Ale dla tych 20-30-latków wydaje się, że to jest najgorsze, co spotkało świat, tak? Oni nie pamiętają spotkały gorsze rzeczy. Wojny, świat, oni nie wiedzą oczywiście. tak naprawdę, co się działo wcześniej, więc dla nich to jest... Oczywiście. Więc ja patrzę tylko i wyłącznie teraz, że my jesteśmy na jakimś etapie przejściowym, w jakimś kryzysie psychologicznym, również jakby związany z zdrowotnością, czyli jakby kwestii pandemicznej, ale jak najbardziej jesteśmy przed latami również świetności. A sama Polska jest przed tymi latami, moim zdaniem. Czyli jakby mamy teraz jakieś zdarzenia i te zdarzenia jest kwestia, kto na nie był przygotowany, nie na nie konkretnie, bo ciężko było je przewidzieć, ale jakby kto miał te bufory bezpieczeństwa, o których mówiłem wcześniej. To jest zupełnie inne pytanie i to moglibyśmy z punktu ekonomii o tym rozmawiać, co jest dzisiaj, co będzie za pół roku, a co będzie za rok, prawdopodobnie. Ale ekonomia jest czymś takim, co można sobie wróżyć wszystko. Wszystko. Ale jedna decyzja, choćby prezydenta zza oceanu, może spowodować dzisiaj wzrost czegoś lub spadek. To jest bardzo ciężko określić, co będziemy mówili w konkretnych szczegółach za pół roku, rok, ale możemy mówić, w jakim idzie kierunku tendencja światowa. Tendencja światowa jest na pewno nastawiona dalej na konsumpcjonizm, a w Polsce również. I o tym chcę powiedzieć. Przeciwieństwem bogacenia się jest nadmierny konsumpcjonizm. Czyli zarabiasz pieniądze, a wydajesz je wszystkie. Ale czyli uważasz, że to, co się teraz dzieje, nie sprawi, że przynajmniej część ludzi w Polsce zaciągnie ten hamulec i powie stop, robimy 2000... Zaciągają ten hamulec, powiem Ci więcej. Wczoraj jedna z moich współpracowników miała rozmowę z klientką, nową klientką, która sama z siebie opowiadała o idei bogacenia się swoim językiem oczywiście, swoim jakby jakimś tam doświadczeniem życiowym, ale w taki sposób, że jakby uzyskałem te informacje, jak ta rozmowa wyglądała, ja byłem przedumny z tego, że jakby są ludzie i coraz więcej ich jest, którzy może nie zaciągają hamulec bezpieczeństwa, bo to nie jest o tym, ale jednak zwracają uwagę, że od nich zależy ich przyszłość. Ale co dokładnie zrobiła ta osoba? No bo mnie interesują konkrety. Zastanowiła się, zmniejszyła wydatki, nie wiem, zaczęła myśleć o inwestycjach, nie wzięła nowego kredytu, nie poszła na... Mogłaby to robić efektywnie. Ona akurat po prostu zaczęła sobie oszczędzać 1000 zł miesięcznie i dała sobie konkretny powód tego. Dała sobie konkretny cel. Czyli dlaczego tam było na początku? No bo I miała 19 lat. 19 lat? Tak. Super. Wyobraź sobie to, że 19-latka w tym przypadku podejmuje takie myślenie, takie decyzje. To znaczy, że idziemy w tym kierunku, tyle że to potrwa jeszcze dekadami. Ale powiem Ci, dlaczego to będzie model utrudniony, dlaczego będziemy jednak w pewien sposób hamowani. Zauważ, kto ma interes w tym, żebyś Ty nie miał pieniędzy w kieszeni? Banki? Na przykład banki. No tak, zadłużają, tak? Proponują kredyty, proponują kupienie czegoś dzisiaj, na co nie stać tej osoby i nawet przecież nie trzeba płacić. Nie? Te wszystkie popularne kredyty. Kup telewizor, największy w bloku, większy od sąsiada, a płać za pół roku załóżmy. Więc tego typu odroczona tak jakby zapłata. Tak, więc no i później komu my spłacamy dwukrotność nawet wartości, może nie... To zależy. Często, tak a propos rat 0%, o których mówię, bo takie istnieją, najczęściej w cenie telewizora jest zapłata na rzecz finansującego, banku. O czym mało kto wie, ale banki, jasne, ale banki też potrzebują depozytów. Pamiętajmy o tym, czyli jednak potrzebują osób, które mają te środki finansowe. Więc jakby jak najbardziej potrzebują też tych konsumentów, którzy zaciągają kredyty w celu konsumpcyjnym, ale też potrzebują tych drugich, ale są inne organizacje, typu korporacje. Jakby przykładowo, ja posługuję się telefonem, iPhone'em, jakby Apple jest zainteresowane w tym, żebym kupował cały czas nowego iPhone'a. Cały czas u nich tak. Wychodzi nowy co roku. I to też nie jest bez powodu tak akurat robione, ale każda korporacja ma interes w tym, żebyś kupował. Ale to jest jeszcze nic. Przecież rząd mógłby coś z tym zrobić. A teraz powiem Ci, dlaczego rząd ma w tym interes. Żebyś Ty nie miał pieniędzy w swojej kieszeni. Jeżeli masz 1000 zł teraz powiedzmy nadwyżki w swoim budżecie w tym miesiącu i jeżeli zostawisz te pieniądze dla siebie, powiedzmy dasz na konto bankowe w najprostszy sposób, teraz na przykład, no to ich nie wydałeś. Zostały u Ciebie. Ale w momencie, jeżeli je wydasz na różne rzeczy,
no to w tym momencie do Skarbu Państwa wpłyną podatki. VAT, akcyza, cło itd. Dlaczego to jest tak istotne? A to dlatego, że aktualny świat polega przede wszystkim na kredytach. To też Skarb Państwa ma spore koszty związane na przykład z obsługą długu publicznego. Już nie mówiąc o kwestii socjalnej i o innych wydatkach budżetowych. To znaczy, że nieopłacalne z punktu widzenia Skarbu Państwa jest to, żebyś się bogacił, ponieważ jeżeli te pieniądze zostaną u Ciebie, tak nie trafią tam. Nie trafią na rynek, czyli nie trafią podatki do budżetu państwa. Jak nie trafią, to się stanowi problem. Co więcej, w momencie, jeżeli Ty zaczynasz się bogacić, tak też zmniejszasz ruch, w momencie pewnych działań, na przykład oszczędności, zmniejszasz ruch cyrkulacji pieniądza na rynku, bo je przytrzymujesz. Ale to zobacz, teraz ja to przynajmniej jako prosta osoba, która nie zna tak finansów dokładnie, nie wchodzę w te tak jakby szczegóły, no to ja rozumiem to tak. Mamy taki moment jak teraz, że deficyt budżetowy, czyli ta dziura jakby jest rekordowo duża, czyli tak jakby dziura w naszym portfelu polskim jest rekordowo duża, to raz. A dwa, że mówimy o tym, że Polacy teraz będą troszkę zaciągać ten hamulec, czyli też będą mniej wydawać. Dobrze rozumiem, że będzie jeszcze gorzej, no bo te podatki nie będą wpływać. Ta cyrkulacja pieniądza będzie jeszcze mniejsza, bo ludzie wyciągają też pieniądze z banku, trzymają je w domu, gdzieś tam w skarpecie takiej przysłowiowej. Kupują grunty, nieruchomości, bo się boją. Część kupuje. Nie wszyscy kupują, niektórzy pytają, o to też zaraz myślę dopytam, ale ci, którzy chyba są bardziej świadomi, kupują, bo wiedzą, że to jest jakaś lepsza decyzja. Ale ci, którzy w ogóle się nie interesowali, to wolą mieć gotówkę dosłownie pod talerzami w szafce, nie? Nie wiem, czy pamiętasz, to był marzec, kwiecień w Polsce, jak zaczęła być taka informacja, że w bankomatach brakuje pieniędzy. Tak, pamiętam kolejki. Kolejki, w bankomatach brakowało pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. To nie było jak w sumie w Grecji, że jednak był model, że jednak limit wypłaty, tylko chodziło o to, że tyle ludzi spanikowało, że naraz wyciągali środki z bankomatów i te standardowe przysyłanie do bankomatów ilości pieniędzy nie wystarczało. Tak. To nie chodziło o to, że bank miał jakiś problem, tylko że zmieniła się potrzeba wypłaty. Trzeba było dowieść te pieniądze. Dokładnie tak. I dążę do tego, że w takiej sytuacji, jak jest kryzys w postaci psychologicznego kryzysu, jak pandemia, którą mamy, paniki, tak spada zaufanie konsumenckie. Ale zaufanie do kogo lub do czego? Do zakupów. Zaufanie konsumenckie mówi o Twoim poziomie bezpieczeństwa, w jakiś sposób prosty. Poziomie bezpieczeństwa, który czujesz, że masz jakieś środki i nie boisz się ich wydatkować w sposób konsumpcyjny, czyli często kupując coś. Już nie mówiąc o większych transakcjach, typu na rynku nieruchomości i tak dalej, zakupy, tylko nawet o telewizorze, o samochodzie. Wolisz przytrzymać środki finansowe u siebie, to też zmniejsza cyrkulację pieniądza na rynku. Dodatkowym aspektem jeszcze jest lockdown w naszym kraju. To znaczy, że wiele branż zostaje wyłączonych w jakiś sposób, nie? Do normalnego funkcjonowania. Więc aspekty, o których mówisz, żeby związane są dużo z psychologią. Dużo z psychologią, ale taką zwaną psychologią tłumu. Nie? A więc jakby zaufanie konsumenckie, o którym teraz aktualnie rozmawiamy, w Polsce i na wiosnę, potem ono się polepszyło, bo pandemia się zmniejszyła. Teraz jesteśmy znów w maksymalnych poziomach, ponad 25 000. No, ale mieliśmy wybory, więc wiadomo, że wtedy trzeba było delikatnie wygonić tego wirusa. Tak, no i też była inna sytuacja po prostu. Też była inna sytuacja. Akurat się złożyło, też były wybory, ale wybory też było to akurat trzeba, zgadzam się z tym. No ale teraz jesteśmy w takim, a nie innym punkcie. Więc jakby odnośnie tego zaufania konsumenckiego, właśnie ono wpływa na nasze decyzje. One wpływa na nasze decyzje i nawet im plus może wpłynąć dla niektórych osób, ponieważ mniej wydadzą. Mniej wydadzą. Tylko znów jest kwestia, że prawdopodobnie to, co nie wydali, stanie się oszczędnością, która będzie konsumowana z odroczeniem. Z odroczeniem. No to może pytanie związane z tym zaufaniem, z tą psychologią tłumu, z tym właśnie wydatkowaniem, ze strachem, ze wszystkim. Czyli jak według Ciebie, i czy jest odpowiedź jedna na to pytanie, teraz postępować z pieniędzmi? Czyli jak ktoś ma te pieniądze, czy dzisiaj powinien kupować nieruchomość, mieszkanie, grunt, o którym mówiłeś w marcu, to było bardzo popularne. Teraz też ja słyszę od ekspertów od rynku nieruchomości, że najmy się trochę zatrzymały, ludzie jednak nie potrzebują się teraz przeprowadzać, to nie jest pierwsza potrzeba. Ceny drogich apartamentów i biur poleciały w dół i można negocjować bardzo, ale sprzedaż poszła i jest bardzo dużo ludzi chętnych na mieszkania, na grunty. I czy uważasz, że to jest dobry moment na kupno teraz, jeszcze w tym roku? No i pytanie pomocnicze jeszcze do tego, czy jeśli ktoś nie ma całości gotówki na kupno nieruchomości, a chciałby zabezpieczyć, to czy powinien wziąć kredyt teraz? Bardzo rozbudowane pytanie. Bardzo, ale załóżmy, że pierwsza część. Czy kupowanie nieruchomości teraz, w tych czasach to jest dobre, czy jeszcze czekać na 2021, na uspokojenie się sytuacji na przykład po wyborach w Stanach, bo to też na pewno odbije się rykoszetem na cały rynek europejski.
Jasne. Dla takiego prostego zjadacza chleba, który ma 100 000 na koncie tylko i może kupić sobie kawalerkę w promocji w tanim mieście lub dorzucić kredytem i kupić 2 pokoje, co on ma z tymi pieniędzmi zrobić? To nie jest porada inwestycyjna, ale załóżmy, Dawid, Ty jesteś taką osobą. Masz 100 000, obawiasz się tego, co się dzieje, co z tymi pieniędzmi robisz? Właśnie, bo ja na to pytanie odpowiem oczywiście, tylko zacznę od tego, co mówiłem wcześniej, powtórzę po prostu troszeczkę, że nie ma rozwiązań ogólnych. Idealnych. Idealne są. Na podstawie badania, na podstawie doświadczeń, na jakiś moment da się określić to idealne w tej sytuacji, które nam się będzie wydawało, że ono jest idealne. Ale żeby określić, że powiedzmy teraz, czy wartość nieruchomości dla osoby X, a dla osoby Y jest czymś innym. Ty to wytłumaczysz. Ale załóżmy, że ktoś po prostu się jakby obawia tego, że ze 100 000 zostanie mu zaraz tak jakby realnie 90, ja ci odpowiem. tak? Bardzo chętnie ci odpowiem i z mojego perspektywy i z Twojej perspektywy. Jeżeli Ty dzisiaj masz 100 000 złotych i widzisz okazję na rynku nieruchomości do zakupu nieruchomości, tak, dlatego, że jesteś zawodowcem w tym temacie, a to wszyscy wiedzą, że to oglądają, no rynek nieruchomości nie jest Ci obcy. No coś tam wiem. Na pewno. Wiem szczerze, że i więcej niż ja. Dążę do tego, że dla Ciebie Ty będziesz wiedział, jak ten chleb zjeść. Będziesz wiedział, zobaczyć bubel prawny, czy jest, nie jest jakby na tej nieruchomości. Będziesz wiedział, co z tym dalej zrobić. Co więcej, możesz mieć już poukładane ludźmi kwestię efektywności Twojego czasu, czyli nie będziesz tam z umową najmu biegał i tak dalej, bo możesz to mieć jakby już rozwiązane. Ale powiedzmy, jeżeli jest chirurg, który ma te same 100 000 złotych i dzwoni do niego siostra, że jest mieszkanie do kupienia na 100 000, tak dla niego może to nie być ciekawe, bo on nie ma tego doświadczenia, nie ma umiejętności, żeby to szybko zweryfikować, a co więcej, nie ma czasu, żeby z tym biegać. No tak. Więc tutaj Albo kupi i będzie to stało przez pół roku. na przykład będzie to nieefektywne dla niego, więc jakby tych aspektów jest wiele. To chciałem powiedzieć, żeby określić, ale sam oceniając rynek nieruchomości, bo to pytanie idzie w tym kierunku i tak to czuję, ale chciałem zwrócić na uwagę na ten punkt, który mi się wydaje, że jest istotny i na który wiele osób nie zwraca uwagi. Wiele osób. Ja rozmawiam z moimi inwestorami w temacie nieruchomości i często ja ich pytam o jedną rzecz. Zanim kupili te 2 mieszkania, powiedzmy, nie wiem, w Szczyrku, okay? Zanim kupili te 2 mieszkania w Szczyrku, co myśleli o takim rodzaju inwestycji? No, że jest ciekawe, fajne i tak dalej, jest super i samo się to będzie robiło. A co myślą dzisiaj w kwestii samo się to będzie robiło? No, że to absolutnie tak nie jest. Więc jakby kwestia jeszcze doświadczenia jest ważna, żeby o tym rynku mówić. W kwestiach rynku nieruchomości powiem jedną rzecz. Jak przychodzi kryzys, czyli ta sytuacja związana z zaufaniem konsumenckim, o której mówiliśmy wcześniej i tak dalej, to pierwszą branżą, która reaguje najczęściej, jak patrzymy na historię, w sposób zmiany nie tylko cen, ale zapotrzebowania, jakiejś reakcji, jest branża motoryzacyjna nowych samochodów, bo jest strach na kupowanie, z drugiej strony jest prawdopodobieństwo, że używane samochody i części będą miały wzrost. Tak. No i to się działo, to widzieliśmy na Dokładnie tak. części tego roku. Tak? I to jest standard jakby w okresach kryzysowych. A jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, najczęściej on reaguje na końcu. No po 2 latach, nie? Widać na przykład, nie? Czyli roku, półtorej i tak dalej. Ja spodziewam się z wielu powodów zmniejszenia cen na rynku nieruchomości lub utrzymania wartości na rynku nieruchomości, powiedzmy w cenach, które są. Jednakże utrzymanie się cen, powiedzmy, że coś kosztuje 5 000 za metr i za rok jest 5 000 za metr, w aktualnej sytuacji spodziewamy się zwiększającej się inflacji, tak mamy spadek wartości na tym rynku nieruchomości. To też dla mnie, z punktu mojego widzenia, z punktu tego, jak ja realizuję inwestycje, jeżeli będę widział okazję inwestycyjną, to kupię to. Ale jeżeli miałbym określić, czy dzisiaj jest rynek zakupowy, tak ja go nie widzę. Kwestia jeszcze jakiej nieruchomości. Jeżeli mówimy o nieruchomościach komercyjnych, tak możemy komunikować o tym, że będziemy mieli prawdopodobnie w kolejnych okresach, w kolejnych kwartałach spore spadki. Z kilku powodów. Raz, na pewno będzie miało na to przełożenie kwestia pandemii, dlatego że jednak jak będzie dalej ograniczenia lockdownowe, tak wiele powierzchni komercyjnych będzie zbędnych. Tak. Inną sprawą jest to, że jeżeli świat idzie w kierunku online, pracy online, tak wiele firm będzie mogło, nawet jeżeli przyjdzie sprawa normalności ponownie, tak będzie mogło zmniejszyć swoje zapotrzebowanie na powierzchnię biurową. Na przykład. To też ja się spodziewam z tych 2 powodów i innych, już nie chcę ich skomplikowanych tłumaczyć, że na rynku komercyjnym pojawi się spadek cenowy. Jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy, jeżeli nie będziemy mówili o spadku, chociaż ja mam wrażenie, że on będzie, mogę powiedzieć zaraz z jakich powodów, tak przynajmniej będziemy mieli poziom utrzymania cen, a utrzymanie cen w rynku inflacyjnym mówi o realnym spadku. To też jeżeli mówimy o takich sytuacjach, dla mnie aktualnie nie jest rynek zakupowy, dla mnie jest aktualnie rynek hold.
Czyli jakby trzymam, czekam. Zatrzymaj się. Tak? Oczywiście to nie jest tak, że trzymam na koncie bankowym środki, bo to byłoby nierozsądne, bo znów by mi to zjadało tą inflację, środki o inflację, ale wyobraźmy sobie, że dzisiaj kupuję nieruchomość za, nie wiem, 100 000 złotych i powiedzmy, że nie potrafię, kupiłem ją, była okazja, nie potrafię jej wynająć, nie? Okazja, ceny rynkowe. Cena rynkowa 100 000, nie potrafię jej wynająć, mam to czasu, bo jestem chirurgiem. I po roku, ale próbuję coś, myślę o tym, angażuję swój umysł. Po roku, jeżeli byłoby dalej utrzymanie cen, a ja bym, dobra, nie jest dla mnie, jednak tu nie chcę tego, sprzedaję to też za 100 000, tak ja mam większą stratę, niż jakbym te pieniądze trzymał w koncie bankowym. Bo nie chodzi tylko o to, że na koncie bankowym dostałem 0,1% z lokaty, tylko chodzi o to, że moje angażowanie czasu, umysłu przez ten cały rok w tym projekcie było zmarnowaniem nie tylko czasu, ale i pieniędzy, bo moje pieniądze są przeliczone na czas. Tak, uwaga na takie punkty w realizacjach na rynku nieruchomości. Jeżeli chodzi o sektor mieszkaniowy, banki przykręciły kurki, teraz komunikuję... Ciężko kredyt dostać. Tak, ciężej, po prostu ciężej, ale też, żeby nie zostawić tego takim jednym zdaniem, tak wytłumaczmy dlaczego. Niech sobie Państwo wyobrażą, że Państwo prowadzą bank, że Państwo są bankiem, o może tak to byłoby fajne. No teraz, jeżeli Państwo mieliby udzielić komuś kredytu, to patrzyliby Państwo nie tylko na to, czy on będzie miał nieruchomość zabezpieczona, tylko w jakiej on branży pracuje. Jaką mamy kondycję? Jaką mamy kondycję rynkową. Jakie jest ryzyko utraty pracy, tak, spadku, co się dzieje na rynku i tak dalej. Dokładnie tak. Czyli jaka będzie spłacalność, jaka jest zdolność kredytowa, powiedzmy dzisiaj w branży gastronomicznej. Jakbyś miał ocenić zdolność kredytową branży gastronomicznej, ona jest zerowa, realnie rzecz biorąc. Czy ktoś kiedyś ładnie powiedział, Dawid, nie wiem czy pamiętasz, ja pamiętam bardzo doskonale, ktoś kiedyś powiedział świetne zdanie, które pokazuje jak dzisiaj, i to chyba jeszcze trzeba podnieść, że jeśli chcesz dostać kredyt, to trzeba przyjść do banku i udowodnić im, że go nie potrzebujesz. Że masz tak dobrze finanse poukładane, zdolność, wynagrodzenie, brak innych kredytów jakichś dużych, że w zasadzie jesteś bardzo bezpieczny dla banku. Dzisiaj ta pożyczka jeszcze się podniosła, tak? Moim zdaniem zasadnie się podniosła. Zasadnie, bo jeżeli by taki ruch nie był wykonany i szlibyśmy do tego, żeby jednak tą tendencję kredytowania utrzymywać, a zaczęłyby nie spłacać się te zobowiązania, tak inni klienci, bo ci, co by już nie spłacali, by bankrutowali, tak oni już nie mają takiego problemu. Znaczy mają problem finansowy, ale ten problem by się przeniósł na tych innych. Nie ma innej możliwości. Więc jakby chcę powiedzieć o tym, że w jakiś sposób sektor bankowy też musi zareagować na sytuację, którą mamy w gospodarce. A więc nawet jeżeli na rynku nieruchomości w wielu aspektach dalej pozostaje popyt na wysokim poziomie, tak realizacja jest dużo mniej możliwa niż rok temu. I ten aspekt będzie również miał znaczenie w kolejnych kwartałach czy półroczach, mi się wydaje bardziej półroczach, na aspekt realizacji inwestycyjnych na rynku. Sami deweloperzy, na pewno masz z nimi kontakt, wiesz, że oni dalej kontynuują swoje budowy, dalej sprzedają, bo jest na to też z jednego powodu, zaraz mogę powiedzieć, jakiego ta sprzedaż funkcjonuje dalej, ale jednak zmniejszają ilość zainteresowania na nowe inwestycje. Tak. Kończą raczej te, Kończą, robią coś, ale zupełnie w innej skali, bo sami się boją. Więc nawet podaż już nawet chce dostosować się do prawdopodobnego zmniejszenia się rynku popytowego w tym temacie. Więc mając te wszystkie informacje, mam wrażenie, że będziemy mieli albo przestój, albo mały spadek na rynku nieruchomości w naszym kraju, jeżeli chodzi o ceny zakupowe, ale myślę, że wrócimy do normalności na tym rynku z bardzo prostego powodu, ponieważ ta potrzeba dalej występuje. Okej, Dawid, wracając jeszcze do tego rynku doradztwa finansowego, o którym wspominaliśmy, który świetnie ma się w Stanach i to jest naturalne, u nas tego nie ma. Chciałbym, żebyś mi powiedział, jak wygląda w ogóle rynek obecnie takiego doradztwa finansowego, takiego właśnie lekarza domu od finansów, tak bym to może nazwał, tego premiera, tak? Takiego finansowego. Tak nazwaliśmy. Tak fajnie nazwaliśmy, więc trzymajmy się tych nazw. Jak to wygląda w Polsce? I jeszcze dołożę do tego pytanie takie. Mam wrażenie, że nastąpił przez tych wiele lat taki spadek zaufania, przez to, że ludzie inwestowali, bo część ludzi inwestowała, ja również, w różnego rodzaju produkty, które okazały się później, no niektóre piramidami finansowymi i ludzie po prostu potracili. Nie będę mówił o nazwach, bo wiecie doskonale o jakich firmach mówię. I ludzie po prostu
kojarzą, że to wszystko jest jedno. Zaufali, stracili i już nie chcą. Jak wygląda rynek i czy to zaufanie sprawiło, że ludzie nie chcą inwestować w Polsce? Tak? Jasne, jasne. Przede wszystkim racja jest to, że w Polsce jednak jest bardzo tak negatywna opinia na rynek finansowy. Ale to przez te właśnie nietrafione decyzje, czy w ogóle przez brak tradycji? Ja myślę, że przede wszystkim przez straty finansowe u wielu osób spowodowane gdzieś tam niekorzystnymi dla nich rozwiązaniami finansowymi. Tak mi się wydaje oczywiście. Ja oceniam to tak, że w Polsce nie istnieje doradztwo finansowe. Nie istnieje. Ciężko oceniać coś, co nie istnieje. Jakby ja nie mogę powiedzieć, że w Polsce doradztwo finansowe jest złe, ponieważ ono według mnie nie istnieje. A to bardziej jest sprzedaż? Jest to bardziej pośrednictwo finansowe. Sprzedaż produktów finansowych bym to nazwał. I oczywiście na tym pośrednictwie finansowej i są dobrzy sprzedawcy produktów i źli sprzedawcy produktów. Ale dla mnie jakby funkcjonowanie w sprzedaży produktów, nie tylko w tych, o których mówiłeś, piramid finansowych, tak? Ale również produktów, które mogą być dobre, ale nie dla Ciebie, a dla tamtego będą dobre. Kwestia jest właśnie tego, że to polega zazwyczaj na tym, że sprzedaje się po prostu produkt. Czyli sprzedaje się wszystkim, nie ma tam dlaczego, nie ma tej świadomości, nie ma świadomości, nie ma człowiek sprawdzania. wie, po co to robi. Nie? W Polsce, może kojarzysz, był taki bardzo mocny rynek na sprzedawanie tak zwanych unit linków. Inaczej mówiąc, uproszczenia, polisolokat. Albo jeszcze inaczej, jak Polacy to kojarzą, trzeci filar. Tak. To jest najczęściej popularna kwestia. I tutaj w tym aspekcie na przykład wiele osób posiadało takie produkty i te produkty charakteryzowały się tym, że jest jakaś część ubezpieczeniowa i część inwestycyjna. I nie chcę mówić jakby o konstrukcji prawnej tego produktu, ale to, co się wykreowało w Polsce w wielu firmach, które sprzedawały te produkty, to było to, że mówiliśmy Ci o kozie, a realnie to działało jak wóz. Tak można powiedzieć. Czyli jakby ta komunikacja nawet do osób, które proponowały ten produkt, od osób, które ich szkoliły, była inną rzeczą niż fakt tego produktu. Czyli oszustwo już na początku? Nie chcę tego tak nazywać, bo to jest mocne słowo. Mocne słowo, okej. Mocne słowo, ale przynajmniej mega nieporozumienie. Czyli to było, ja bym to zrozumiał, że było to źle ubrane, albo w sumie celowo źle ubrane, żeby sprzedaż była dobra. Można tak domniemywać, że niektóre podmioty w ten sposób funkcjonowały. Okay. Więc jakby reasumując, w Polsce doradztwo finansowe według mnie nie istnieje. Nie widzę czegoś takiego jak doradztwo finansowe, jako powiedzmy ogólna rzecz, którą jakby istnieje jako zawód, jako doradca finansowy. Prędzej wierzę w to głęboko, że są ludzie, którzy tą ideę, o której ja tutaj mówię, szerzą jakby w swoich środowiskach, w swoich miastach, w swoich miasteczkach. Mam nadzieję, tylko że szczerze mówiąc nie spotkałem jeszcze. Nie spotkałem, ale myślę, że istnieją tacy ludzie. Ale wracając do tego tematu, pośrednicy finansowi oczywiście, że są niezbędni, oni są istotni. Bardzo istotni. Ja sam mam agenta ubezpieczeniowego związanego z kwestią samochodów, kwestią bezpieczeństwa domu, ponieważ ja nie chcę jako planer finansowy przeglądać 20 towarzystw ubezpieczeniowych, interesować się zmianami w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczeń. Tak, to jest jego specjalizacja, tak ja będę wykorzystywał jego kompetencje i na swoje potrzeby własne, ale i na potrzeby Ciebie jako klienta. Ale ja będę stał między Tobą a rynkiem finansowym, a nie zostaniesz na tym sam. Okay. A jeżeli tak to jest, tak wtedy to jest ok. Czyli rynek finansowy funkcjonuje i nawet jeżeli na nim będą jacykolwiek, mówiłeś oszuści, powiem osoby, które nie spełniają powiedzmy funkcji doradztwa, nawet tego powiedzmy etyki zawodowej, podstawowej, tak ja będę filtrem. Bardzo prostym filtrem, ponieważ to jest moja branża. Ty w momencie, jeżeli mówimy o nieruchomościach, wiesz, kiedy ktoś wie, o czym mówi, a kiedy nie wie, o czym mówi. A jeżeli byś kupował pierwszą nieruchomość, nie miał kogokolwiek zapytać, tak, jeżeli by ktoś dobrze wyglądał, dałbyś mu może nawet do tego zaufanie, bo nie wiedziałbyś, o czym on mówi. Także ja jestem tym filtrem jako planer finansowy, jako ten doradca tego klienta, ale pośrednictwo, jakie w Polsce jest, takie jest. Czy ono się będzie zmieniało? To jest duże pytanie. Ja będę chciał funkcjonować jakby w budowaniu tej idei i tego doradztwa w Polsce. Tego całego rynku. No podoba mi się ta wizja na pewno. Mam nadzieję, że się to będzie dobrze rozwijać. Dodam jeszcze, mogę jeszcze, że jasne, że wizją jest to, żeby to było ogólnodostępne. Ale już to nie jest poziom wizji w tym rozumieniu, że ja chciałbym to robić, a to wykonuję. To jest to ważne. Ja i mój zespół wykonujemy dokładnie takie czynności, jak tutaj mówię. Czyli jakby ja bym mógł o wielu przykładach mówić i może jakieś dam, że i to mój kolega z liceum był nawet, o im powiem. Kolega z liceum, którym jak miałem kiedyś taką rozmowę jak teraz z Tobą, oczywiście no, powiem, że było to przy piwie. No, najlepsza rozmowa. Najlepsza rozmowa. I tam rozmawialiśmy o bogaceniu się, jego planach i tak dalej. Teraz jesteśmy powiedzmy po nie wiem, 7 czy 8 latach powiedzmy pracy wspólnej. Tak teraz on zupełnie inaczej podchodzi do pieniędzy, zupełnie inaczej planuje, ma swoje mieszkanie
nad morzem, które mu zarabia. Był to jego pomysł, pracowaliśmy, myśleliśmy nad tym. Nie? Miał też inne pomysły, które odrzucaliśmy wspólnie. Ma swoją inwestycję, która działa bez niego czasu i on to zrealizował poprzez małe ruchy w tych 8 latach, plus tam dostał jakieś tam oszczędności z czegoś tam miał małe i zrobiliśmy z tego jakiś projekt. To nie jest coś bardzo dużego, bo na przykład część tego mieszkania nad morzem jest w części skredytowana, można posługiwać się kredytami, jeżeli ktoś umie, ale jakby to jest właśnie ta efektywność działania. Więc ja jestem jakby tą ochroną, tym filtrem przed tym całym rynkiem dla niego. Okej. No brzmi to dobrze. Bym powiedział, że nawet czuję tutaj taką trochę odpowiedzialność za finanse innych ludzi. I przechodząc naturalnie do drugiego pytania, które będzie naturalnie jakby końcem pierwszej części naszego wywiadu, bo godzina nam tutaj ładnie zleciała. Jakbyś miał poradzić właśnie na te czasy, jak się w ogóle zachowywać, jakie ruchy wykonywać z pieniędzmi? Może to jest takie ogólne pytanie, to może się po prostu do tego odnieść. Jakbyś miał Czyli co ktoś miałby zrobić, jeżeli posłuchał naszego wywiadu Dokładnie. i go jakoś to zainteresowało? Taki może pierwszy krok, co zrobić, krok. no bo to, że wiedzę mamy bardzo dużo, to wiemy, ale różnica między wiedzą a wynikami no jest w działaniu. Czyli jakie działanie podjąć po zobaczeniu tego filmu, co zrobić? Fajne pytanie, dzięki za nie. Ja myślę, że bardzo ważne byłoby, żeby wziąć kartkę, po prostu, taką białą kartkę, na tej kartce napisać sobie swój wiek, pod tym wiekiem napisać sobie, ile lat zawodowo jestem na rynku pracy, czy też biznesu. Czyli ile już pracuję? Dokładnie tak. I mniej więcej pod tym jeszcze policzyć sobie, ile zarobiłem przez ten okres czasu, jeżeli potrafię. Albo wezmę PIT, roczne rozliczenia, no albo jeżeli potrafię to zrobić inaczej, to wpisuję sobie tą liczbę. Patrząc na tą liczbę, daję sobie strzałkę od niej w dół, a piszę sobie, ile mam dzisiaj. I pierwsze pytanie, na które bym sobie odpowiedział na miejscu takiego człowieka, czy to mnie zadowala? Znaczy, ile mam dzisiaj pieniędzy? Z tych, co zarobiłem. Ile mam na koncie? Ile Realnie mi zostało. Dobra. Czy na koncie, czy w aktywie, czy gdziekolwiek. Zainwestowanych, dobra. Tak, cokolwiek. Czyli zarobiłem, załóżmy, puszczam 500 000 i dzisiaj mam mieszkanie warte 100, załóżmy. Albo mam 0. Tak, tylko że jeżeli mówimy, że mamy mieszkanie warte powiedzmy 300, ale mam kredytów tam 190, tak mam 110. Tak. I przynajmniej Czyli trzeba dokładnie to sobie bilansować, nie? rozpisać. Dobra. Dokładnie. I jeżeli ten aspekt wyjdzie nam tak, ok, jest zadowalające, tak dalej patrzę na to, czy te środki efektywnie pracują na mnie. Czy to jestem zadowolony z tego? Jeszcze mówiąc inaczej, zrobię sobie ten punkt, który tutaj zrobiłem, grubą kreskę i patrzę, czy za 10 lat chciałbym mieć to podobne. Czy chciałbym mieć to inaczej. Czyli skupiłbym się na myśleniu, w pewien sposób porozmawianiu samym ze sobą. Czy aktualna sytuacja, którą mam, bo jest efektem zdarzeń wcześniejszych, czy jest dla mnie w porządku? Czy jest to coś, czego jestem zadowolony i dumny? A myślę, że odpowiedź często będzie nie. To też zainteresowałbym się tym, jakiej nie chcę mieć sytuacji za 5-10 lat, albo jak nie chcę żyć za 5-10 lat. Na te pytania bym sobie odpowiedział, sam ze sobą albo w rodzinie porozmawiał. To jest właśnie przełamanie tematu tabu finansów. Choćby w małym kręgu, dziś, w rodzinie, po prostu. To jest pierwszy punkt do budowania świadomości finansowej. A drugi, najprostszy, przyjść na nasz webinar, który mamy bezpłatny, ale nie jest bezwartościowy. Na nim poruszamy, myślę, że bardzo istotne kwestie, jakie właśnie kolejne działania można robić. A robimy to z prostego powodu. Prostego powodu. Świadomość finansową jedynie da się budować od dołu. Nie da się inaczej budować. Mówiliśmy o tym, dlaczego inne organizacje nie mają interesu w tym, żeby to robić od góry. Jakby my wychodzimy naprzeciw i komunikujemy, gdzie jest to najłatwiejsze w internecie, bo jak komunikujemy w ten sposób, i tu nie było wywiadu, tak gotuje się jedno jajko. Ale jeżeli mówimy o tym, że robimy wywiad, a tam może być kilka osób, kilkanaście, kilkaset, które się zainteresują tym tematem, tak gotujemy ileś jajek w tym samym czasie. Jeżeli my coś chcemy zmienić w Polsce, tak musimy patrzeć na efektywność. Dlatego robimy te webinary i dużo osób się bardzo tym inspiruje. Wczoraj taki był. 144 osoby były zarejestrowane. Myślę, że jestem z tego zadowolony, że kolejne 144 osoby zainteresowały się tą tematyką i chcą iść dalej w idei bogacenia się. Super. Myślę, że wrzucimy tutaj też pod film będzie link do zapisania się na webinar, żeby Zapraszam. osoby zainteresowane mogły przyjść i edukować się dalej. To było bardzo fajne, co powiedziałeś a propos tego planowania i tego, że to, co dzisiaj masz, to jakąś sytuację finansową, rodzinną, biznesową, ekonomiczną masz, to jest wynik decyzji, które były 5-10 lat temu. To nie jest przypadek z miesiąca. I tak samo teraz, decyzje, które podejmie nasz widz dzisiaj, no to będą korelować na to, co będę miał w przyszłości. Tak, za 10, za 20 lat, jeśli dzisiaj coś zrobisz, no to za 10 lat, czy nawet za 5 będziesz coś mieć. Jeśli dzisiaj obejrzysz film, powiesz fajny, wyłączam, idę dalej robić to samo, no to generalnie wyniku raczej nie będzie innego, najprawdopodobniej. No to będzie wszystko przypadek.
Dawid, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że się podobało. Kończymy tą klamrą i odpowiedzią na to pytanie, co zrobić, jaki jest pierwszy krok, czyli właśnie wzięcie kartki i nawet w rodzinie porozmawianie i tak jakby ten temat tabu troszkę warto zacząć łamać, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Więc dzięki za tą pierwszą część wywiadu. Bardzo proszę, dziękuję. Zapraszamy na drugą, bo będzie na pewno ciekawie. Będzie Dawid odpowiadał na tematy na przykład takie, w jaki sposób on prywatnie inwestuje, w jaki sposób edukować nasze dzieci, kiedy sami jesteśmy na przykład zadłużeni i mamy jakieś kredyty i nie czujemy się kompetentni, żeby tym dzieciom, żeby te dzieci uczyć, skoro w szkole takiej edukacji nie mają. Także myślę, że będzie takich i dużo ciekawszych pytań jeszcze. Jeśli chcecie podzielić się jakąś swoją historią, jak na przykład Wy sobie radzicie z finansami, z edukacją, to pod spodem są komentarze. Chętnie poczytam. Tak, i komentarze. Dawid będzie, myślę, też odpowiadał na ciekawe komentarze. Jeśli uważacie, że ta pierwsza część była ciekawa, pod spodem macie subskrypcję, lajka, wysyłajcie ten film, bo myślę, że jest wartościowy. Ja jako prowadzący też się sporo nauczyłem. Także zapraszamy na drugą część naszej rozmowy. No i dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.